Cześć moi mili, z tej strony ponownie Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Pamiętajcie, że jesteśmy sklepem internetowym, ale macie możliwość oczywiście odebrania swoich zamówień złożonych w sklepie internetowym pod wcześniej wymienionym adresem, oczywiście osobiście w naszym magazynie mieszczącym się w Warszawie w Alejach Ujazdowskich. Pamiętajcie, że odbiór osobisty jest możliwy od godziny 17, mniej więcej do 20, czasami do 21. Bohaterem dzisiejszego odcinka, ale przepraszam, wcześniej witam serdecznie swoich subskrybentów, pozdrawiam Was, oczywiście też witam oglądaczy, podglądaczy mojego kanału. I dzisiaj Wam chcę zaprezentować najnowszy model od japońskiej firmy Tamiya, o którym wspominałem wcześniej i powiem Wam, że z niecierpliwością czekałem. Z racji tego, że robię powrót do modelarstwa lotniczego również, w pewnym momencie stwierdziłem, że jednak drugowojenne modele może nie do końca, poza Focke-Wulfem 190 D15, jak i również Nakajimouki Ki-84. Będę tworzył, posłuchajcie, wracam do sklejenia, ale już nie starożytnych modeli, ale współcześnie produkowanych i używanych w sporej części armii, głównie NATO. Rosyjskie na razie sobie, czy tam radzieckie sobie odpuszczam. Głównie chodzi o współczesne samoloty używane czy też w NATO, czy też w krajach współpracujących, zaprzyjaźnionych z NATO. No i dzisiaj posłuchajcie, wersja Lockheeda Martina F-35 wersji A, czyli tej naziemnej, tak? Nie wersji B pionowego startu, czy też C lotniskowego. To jest model ten, który będzie posiadała wersja modelu, wersja może nie do końca, po prostu Armia Polska zakupiła modele F-35A, a co będzie w środku, to już posłuchajcie, jest objęte tajemnicą. Ale tak będą one wyglądały. Możliwe, że będą posiadały inne też uzbrojenie, które jest produkowane. Tutaj na zdjęciu już widzimy tak, że najprawdopodobniej na moje amatorskie oko są to GBU 1224 bomby. Tu widzimy małą rakietkę, posłuchajcie, i jest to moim zdaniem AIM-9X, no, któraś z wersji AIM-ów dziewiątek, bo jest jeszcze wersja M z tego co pamiętam. I powiem Wam, zaglądamy do pudła, bo po modelu F-35 w skali 1,48 od oczywiście Tamiy, no to ja zbaraniałem na punkcie F-ów 35, ale również pamiętacie, jest F-35 od firmy włoskiej Italeri, który naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze też wykonany. I sobie popatrzymy tutaj teraz na to, co nam zaprezentowała, zafundowała Tamiya. Ten model jest no, dużo droższy od modelu Italerki. No i teraz sobie lukniemy, co tutaj mamy. No, powiem Wam, po wersji 4-ósemkowej spodziewam się również tej jakości, jak i również wielkiego wow z mojej strony. I widać tutaj na takim arkuszu z malowaniem, że jest to już nowe malowanie. Jak oglądacie filmy na YouTubie, to poprzednie malowanie, na przykład te wszystkie takie panele, które tu są, były na kolor jasno-szary malowane, a tutaj już niestety nie. Jest to ówczesne malowanie. Tak jak będziecie oglądać filmy, patrzcie, kiedy one były, z którego roku, w którym roku były one kręcone. To jest w każdym razie już nowe malowanie samolotów F-35, które jest stosowane w Stanach Zjednoczonych, jak i również, o ile są już przemalowane, również w samolotach europejskich, tak? I co tutaj dalej mamy? Tutaj dalej mamy również, i tu jest, posłuchajcie, malowanie japońskie, które ostatnio mnie bardzo interesuje, armia japońska, o ile tak się nazywa. I powiem Wam, że to, co na przykład nie sprzedano Japonii jako bardzo ważnemu sojusznikowi F-22, to podobno Japończycy budują
podobny model, który no, F-22 ze względu na cenę został wstrzymany w Stanach Zjednoczonych i jego następcą jest F-35. No i zobaczymy, co Japończycy zrobią adekwatnego, jeżeli chodzi o FA-22, bo mają coś takiego zamiar wyprodukować, ewentualnie już porzucili. I co my tu mamy, posłuchajcie, napisane, gdzie jest oznaczenie malowania? A, jest tutaj, proszę bardzo. Mamy japońskie siły powietrzne, Misawa, przepraszam, sierpień 2022. A jeżeli chodzi o to amerykańskie, no to jest, proszę bardzo, Hill AFB w stanie Utah, 22 rok. No i tutaj właśnie, tak jak ja popatrzyłem na filmy na YouTubie dotyczące F-16, no to tak mniej więcej to się prezentuje. Producent zapewnił nam również maski do malowania, głównie oszklenia. A zaraz sobie lukniemy jeszcze, co ciekawego dostaliśmy. I teraz się muszę zobaczyć, z której strony otwierać. A, z tej strony? Nie, z tej strony. Nie, Guciu, dobrze, z tej strony. Aż kurna kombinują. Mam nadzieję, że kalkomanie przez ten zszywacz nie zostały uszkodzone. I trzeba go się jak najszybciej pozbyć. Bum. No i co my tu mamy? Czyżbyśmy mieli tylko dwie wersje, jeżeli chodzi o oznaczenie państw? Wiecie co? Dobra, jest. Co my tu mamy? Aha, mamy, proszę bardzo, AIM 9X, czyli to, co jest w Wojsku Polskim używane, rakiety. Tu mamy GBU-12, dobrze trafiłem? Bardzo dobrze trafiłem, GBU-12. I to są naklejki, wow, staje się już trochę zapamiętuje. No i tu mamy właśnie kalkomanie na uzbrojenie. Mamy do wersji japońskiej, oznaczenie tak samo amerykańskie. I tutaj mamy naklejki, które po prostu naklejamy na samolot, na model. Łącznie z elementami tutaj do pasów. Jezu, jak ja nie lubię kalkomanii pasów. Tu mamy górę kadłuba do obklejenia. Trzeba będzie to dobrze sobie oblukać. A i tu mamy, proszę bardzo, kalkomanie do oklejenia kabiny pulpitów po prostu pilota. Tak to się prezentuje. No powiem wam, że super to wygląda. I okazuje się, pamiętacie, że pokazywałem wam farbki Tamiya. Okazuje się, że te dwie farbki, jak w mordę strzelił, pasują właśnie do, tak samo do pomalowania F-ów. Nie, ładny ten zestaw kalkomanii. Szkoda tylko, że jest do dwóch wersji. Znaczy chodzi o, że jest wersja japońska, jak i również tylko wersja amerykańska i nie możemy sobie na przykład niderlandzkiego zrobić. Pamiętacie sprawę z niderlandzkim? Takie czeskie oznaczenie z pomarańczową kropką w środku. Dobra, to zamykamy, lecimy. I mamy, proszę bardzo, instruction. Tu się zdziwiłem pod jednym względem, ale do tego zaraz wrócimy. I tu mamy pełną instrukcję do tego modu. Powiem wam, że jak oglądam tą instrukcję Tamiya, może jeszcze nie jestem przyzwyczajony i trochę dla mnie ona jest mało czytelna. Tu mamy kabinę, jak skleić, jak pomalować, gdzie kalkomanie ponaklejać. Powiem wam, że nie jestem fanem, na chwilę obecną nie jestem fanem, może jeszcze niektórych rzeczy nie kumam, ale powiem wam, nie za bardzo mi się podobają właśnie instrukcje. Są dla mnie, jak tak na pierwszy rzut oka, mało czytelne. Mógłby być większy format. I tutaj coś mi się nie zgadza. To są elementy wnętrza.
tak, jakby to było widoczne, a zaraz sobie zobaczymy. Tu mamy, proszę bardzo, możemy wykonać sobie golasa, czyli bez uzbrojenia, praktycznie niewidzialny wtedy się staje ten samolot, z rakietkami AIM-9X, albo po prostu już sobie montujemy AIM-9X, jak i również Gbura GBU-12, po dwie na skrzydło. No i wtedy musimy tutaj śrubokręcikiem sobie, ewentualnie takim wiertełkiem, czy też igłą, ponawiercać pewne otwory i następnie przymocować. Tu mamy zresztą oznaczone, że mamy wersję B, C, a wersja niezaznaczona jest, adekwatnie nie jest zaznaczona wersja A, no bo tam nic nie przyczepiamy, nic nie rozwiercamy. Dalszy ciąg instrukcji i tu uwaga. Tu nie ma otwartej, posłuchajcie, komory bombowej w tym modelu, gdzie mocno się zdziwiłem. Authentico. A robimy zrobimy wnętrze, powiem wam. Nie wiem, może coś tu się jeszcze nie dopatrzyłem. No i lecimy sobie dalej. Posłuchajcie instrukcję. Otwarte, złożone zawieszenie. Ja oczywiście będę robił z otwartym podwoziem. Kolejne elementy. Tu mamy już uzbrojenie, jak pomalować, jak okleić. Fotelik. Z tą właśnie taką specjalną poduszką tutaj i z tyłu. No właśnie, to jest bardzo ważny element, który jest za głową pilota, a to za fotelem pilota. No i jeszcze to dochodzi. No i mamy pilocika. Bardzo proszę. A i tu trzeba będzie uważać właśnie, bo mamy możliwość zrobienia otwartego. A i zwróćcie uwagę, że ostatni element, ten, wklejamy już po włożeniu pilota do wnętrza i tutaj jest właśnie pokazane dwie wersje możliwości zamontowania otwartej kabiny i zamkniętej. Pewne elementy trzeba tutaj usunąć. Instrukcja. Tutaj mamy właśnie, właśnie fajnie, tu jest ten HMD hełm. Tu mamy jeszcze pewne informacje. No, po prostu informacje, posłuchajcie o F35. Taka mini monografia. A teraz co? Zmiana scenografii. Hop, siup. Kamerka zjeżdża. I zaczynamy od... Jezu, niech oni przestaną to zszywać. Chryste Panie. Sami nie mają czasu, mówią, na życie, a zaklejają. No i proszę bardzo, tak prezentuje się oszklenie. Mamy szybkę. I tu mamy, na bokach montujemy światełka, a to jest właśnie tam radar razem z obiektywem, ten zawieszany od spodu. I tak prezentuje się przezroczysta ramka. Tu mamy ramkę z uzbrojeniem, krótko mówiąc, która się zaklinowała, powiem wam. O, ok. I to jest ramka F. Tak powinna być zaprezentowana. I tak prezentuje się ramka F. Czy mamy mocowania, lotki do rakiet tak samo i do bomb. Tak prezentują się koła.
I one składają się oczywiście z koło, tutaj nie jest w jednym elemencie zrobione, tylko składa się z dwóch części. Naprawdę model godny uwagi, tym bardziej, że będzie używany w lotnictwie polskim. No to jest dubel po prostu. Jak za szybko, to napiszcie mi, będę robił wolniej. No i taka ramka teraz jest dość duża. Nie, napiszę do Kamili, żeby przestali w końcu zszywać to. No i tu trzeba trochę podwyższyć. Proszę bardzo, ramka C to jest ta ramka, która nie jest wycięta, po prostu nie są rozcięte te ramki, a obok mamy ramkę D. Stateczniki, klapy, wnętrze. Tak się prezentuje. A tu są elementy kadłuba i wnętrza. To jest ramka D. Tu mamy wylot. Element, na który naklejamy oszklenie. I element kabinki. Powiem Wam, że już oglądając ten model mam ochotę przysiąść i już rozpoczynać sklejanie. Naprawdę jest bardzo zachęcający. Mimo to, że ten model nie jest otwierany, jeżeli chodzi o klapę. No i to jest kawałek noża, by się przydał, ale nie widzę noża. No i tu jest tak. Też dwie ramki mamy, posłuchajcie, to jest ramka B, a to jest ramka A w ogóle. O właśnie. I tu jest mój ulubiony element w modelu. Tu mamy 23, 22, 21, 20, to są elementy pilocika. Tu mamy elementy, posłuchajcie, podwozie się chowa. Elementy, popatrzmy, kabiny. To jest spód, który będzie tak montowany. A tu są właśnie to, gdzie montujemy, tu jest radar, kamera, czyli ten system, który pozwala widzieć wszystko pilotowi, czy też tak, pilotowi. Posłuchajcie, tu są golenia podwozia. Kurka wodna, jak one są wykonane, ja pierdziu. Rewelacyjnie. Jest tak niesamowity detal, że powiem Wam, robi to ogromne wrażenie. No 4.8 to już naprawdę wow. I teraz mamy ramkę z górną częścią. Miał ktoś fantazję z tym zszywaniem. Ja pierdziu. O, trzeba mieć nierówno pod sufitem. Góra kadłuba. Pamiętajcie, że to jest 7.2. Detal jest niesamowity. Tu wszystkie panele widać, wszystkie elementy. No jeżeli ktoś będzie chciał mieć tą wersję taką bardziej wizualnie
ładniejszą, powiedzmy, i będzie chciał tutaj sobie te panele wszystkie pomalować, no to niestety trzeba zaopatrzyć się w maski, których na razie jeszcze nikt nie wyprodukował. A tamka nie dała nam. Albo kalkomanie, powiem wam. Myślę, że kalkomanie tu będą dużo lepsze. Góra kadłuba. No też fajnie to jest wykonane. Powiem. I ostatnia ramka. I tu powiem wam, zrobiłem okórka wodna. Dlaczego? Zamknięty spód. Ale powiem wam, wiecie co, znając Tamiyę, gdyby ona w tej swojej jakości bardzo wysokiej zrobiła ten tutaj górę, te luki, przedziały bombowe, no i talerka zrobiła, tak? Bardzo ładnie się prezentuje, ale ci jakby zaczęli dodawać tutaj detal, to obawiam się, że wszyscy by się zasłali ze szczęścia. Ja chyba bym sobie odpuścił i myślę, że to jest mądra decyzja podjęta przez Tamkę, była przemyślana, że w tym modelu nie zrobili po prostu przedziału bombowego. Zrobili w tej wersji z podwieszaną po prostu uzbrojeniem. Ale detal, powiem wam, nie wiem, czy wy też to widzicie, ale detal jest niesamowity. No i jedna rzecz. Kurka wodna, tu jest ta klapka, któraś z tych klapek, oj nie, chyba nie tych. Tutaj gdzieś jest kurka wodna, drabinka. Nie zrobili drabinki. A będzie pilocik w środku. Będę musiał coś... Złożona będzie drabinka, posłuchajcie. W 4.8 tam jest wszystko praktycznie pootwierane, ale powiem wam, że to jest model naprawdę... dużo trzeba pracy i w miarę możliwości mieć naprawdę niezłe doświadczenie już, ewentualnie zdobywać je myśląc wcześniej przy sklejaniu FA. No i niestety szybka jest biała. Nie jest szybką, tak jak Italka, powiem wam, zauroczyła mnie tym, że polakierowała białe oszklenie i dała nam po prostu taki zadymioną tą szybkę, tak, w miodowym kolorze. Posłuchajcie, to wszystko. Mamy za sobą właśnie unboxing najnowszego modelu na chwilę obecną w skali 1.72 od japońskiej firmy Tamiya, który jest pod numerem 60792. Tu numer serii 92 jest. Powiem wam, że model jest naprawdę godny uwagi i ktoś, kto chce mieć dobrze wykonany, perfekcyjnie praktycznie wykonany model FA35 wersji A, no to powinien teraz rozważyć, czy brać Italkę, która jest troszeczkę tańsza, no i ma otwarty przedział bombowy, czy Tamkę. Tam nie ma pilocika, pamiętajcie. Tamka jest droższa i to jest spora różnica nawet. Około 5 dych jest między Tamką a Italerką. No tam jest starszy model troszeczkę, ale powiem wam, że na pewno będzie w waszej kolekcji też się bardzo ładnie prezentował. I tu będzie w lewym górnym rogu od razu odniesienie do unboxingu FA35A od właśnie Italerii. Ja dzisiaj dziękuję, liczę na fajną, burzliwą jakąś rozmowę w komentarzach. Mam nadzieję, że się też podzielicie swoją wiedzą na temat na przykład tych modeli. Liczę na suby, lajki, komentujcie, polecajcie mój kanał innym modelarzom. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.